Dwie estakady, dwa tunele tramwajowe i nie wjeżdżamy w Stare Miasto. Dzisiaj przed Wami linia linii, jeśli chodzi o tramwaje w Krakowie. Także zapraszam na cały przejazd linią numer 50 po wydłużonej trasie. Pojedziemy składem Stadler drugiej serii, dlatego dzisiaj nie będzie się odbijać brygadówka w szybie. Zapraszam, chociaż szkoda, że nie trafiłem na taką pogodę, jak jest dzisiaj. Cześć! Jak widzicie, ja jestem już na pętli Borek Wałęcki i zaraz będę łapał tramwaj linii 50 na jej wydłużonej wersji, właśnie tutaj do Borku. I co? Chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku, jeżeli oglądacie to tuż po premierze, albo wszystkiego co najlepsze w innej porze roku, także nie przedłużajmy dalej. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Czas, start! Przy pierwszym przystanku naprzeciwko widzimy park handlowy Zakopianka, a w tle wieża Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie, bo taka jest pełna oficjalna nazwa. Po lewej stronie widzimy część mieszkalną i też zieloną część tej części Krakowa, a po prawej tylko beton, sklepy i rozrywka. To bardzo ciekawa część Krakowa, którą na pewno warto zwiedzić. Pierwszy rozjazd i przystanek za skrzyżowaniem. Za moment wjedziemy w tunel trasy Łagiewnickiej i liczę, że nie dotkną jej takie problemy jak części drogowej, tak zwanego zalegania gruntów ekspansywnych. Chodzi o zmiany pod kątem wilgotności i odkształcenia jezdni. Tym sposobem ta całkiem nowa inwestycja ma problem i samochody mają ograniczenie prędkości.
Kurdwanów Park and Ride i tutaj kończy bieg skrócona trasa 50. Jeżdżą naprzemiennie po skróconej lub wydłużonej trasie w sobotę. W tygodniu podobnie, ale poza godzinami szczytów. Wtedy mamy 2 50 na Kurdwanów i 1 do Borku Fałęckiego. W niedzielę i święta jest tylko wersja wydłużona trasy. Skrócona wersja ma około 2,87 km mniej. A ile pełna, to powiem pod koniec trasy i w dodatku informacja nie gdzieś z internetów, a z oficjalnej rozpisówki dla brygady. A tutaj, jak już mówiłem na początku wideo z przejazdu linią numer 10, drugi przystanek Kurdwanów Park and Ride i 50 po raz drugi się zatrzymuje. Podobnie jest w przeciwnym kierunku i pytanie do widzów, czy jest jeszcze drugie takie miejsce w sieci tramwajowej Krakowa? Mi się zdaje, że nie. Mówimy tu oczywiście o trasie, a nie pętli końcowej. Cały czas jedziemy przez jedną z sypialni Krakowa. Tutaj bloki z PRL mieszają się z tymi z lat 90. i tych bardzo współczesnych. Po prawej stronie możemy też dojść do szpitala Świętego Rafała.
Torowisko tutaj schodzi do prawej strony, a raczej jeszcze schodzi. W przyszłości ma być tutaj przebudowa i tramwaj będzie jechał środkowym pasem, gdzie teraz jest zieleń między pasami drogowymi, tam też zostanie umieszczony przystanek. Co również ważne, przebudowa skrzyżowania Nowosądeckiej z Wielicką jest bardzo potrzebna, bo budując trasę na przełomie wieków nie pomyślano o zbudowaniu rozjazdu z i w kierunku Nowego Bieżanowa. Teraz zostanie to naprawione. Odbijamy w kierunku estakady nad dworcem Płaszów i chyba wam nie muszę dodawać, że cały czas jedziemy trasą krakowskiego szybkiego tramwaju.
Skręcamy w lewo w kierunku ronda Grzegórzeckiego i jeśli już jesteśmy przy, jak to się mawia, krakowskim nie za szybkim tramwaju, to skąd to wynika? Jak zauważyliście, 50 porusza się i cały czas będzie dalej wydzielonym torowiskiem, ale wciąż co jakiś czas przecinającym różne skrzyżowania. Aż jestem zdziwiony, że na przykład przy projektowaniu i przebudowie wjazdu do tunelu na ulicy Zakopiańskiej nie zbudowano bezkolizyjnego połączenia podziemnego dla tramwajów. Na odcinku z Kurdwanowa do Wielickiej to rozumiem. Była to pierwsza tak duża inwestycja tramwajowa w Krakowie po 1989 roku i wtedy koszta mogłyby zrujnować cały projekt. I jak widzieliście przed chwilą, zjeżdżając na przystanek przy ulicy Lipskiej, też przecinamy arterię drogową, która jest potokiem samochodów do wschodniej obwodnicy Krakowa. Oczywiście trzeba pamiętać, że sygnalizacja świetlna daje pierwszeństwo tramwajom, ale jak zauważyliście po drodze, to nie wszędzie te światła od razu się przełączają. Tym sposobem, nie wspominając o przystankach, tramwaj traci czas na wyhamowanie i ruszenie z powrotem. A pamiętajmy, że w godzinach szczytu i dociążonym składzie pasażerami zawsze trwa to wszystko dłużej, bo fizyki nie oszukasz. Na moście kotlarskim mijamy 50 i jesteśmy mniej więcej w połowie trasy po wydłużonej wersji, bo właśnie tutaj ona wypada.
No i już jesteśmy na rondzie Grzegórzeckim, które ewidentnie jest do remontu, a jak dla mnie do przebudowy, bo tutaj powinno być podobnie jak w przypadku ronda Mogilskiego, dwupoziomowe skrzyżowanie, gdzie tramwaje by jechały pod ziemią. Minęliśmy już przystanek Dworzec Główny Tunel i zmierzamy w kierunku przystanku Politechnika. To bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jest to jedyny przystanek dwupoziomowy w Krakowie, gdzie tramwaje zatrzymują się na górnym poziomie oraz na dolnym poziomie, zanim połączą się w jedno torowisko.
przystanek i zarówno pętla tramwajowa dla linii 44 i 17. To właśnie w tym miejscu łączy się trasa linii tramwajowej 50 z linią 18, którą pokazywałem Wam w jednym z poprzednich odcinków. Za przystankiem tramwajowym Bratysławska jedziemy już całkowicie nowym torowiskiem, ale jeżeli chodzi o tramwaje do Krowodrzy Górki, do pętli tramwajowej, to dojeżdżały one już w latach 80. XX wieku. Też jak widzicie jest tutaj betonowe torowisko z możliwością jazdy dla autobusów, jednak żadna linia w tym momencie tutaj nie przejeżdża.
Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to na trasie tramwaju co chwilę będziecie widzieć na przystankach budowane biletomaty, ponieważ w tym miejscu jeszcze ich nie ma. Wszystkie, jak spojrzałem, są zlokalizowane na peronach w kierunku centrum Krakowa. Ostatnio coś mi się ubzdurało, by kończyć te przejazdy tramwajowe utworem pod tytułem We are finally landing. Może to i pasuje. Długość wydłużonej trasy linii numer 50 wyniosła 20,71 km, a czas przejazdu według nagrania wraz ze wszystkimi postojami wyniósł 57 minut 30 sekund.
ja już wysiadłem z tramwaju linii numer 50, cofnęłem się tutaj właśnie na ulicę Wielicką, Nowosądecką, na to skrzyżowanie, które teraz zobaczycie za mną. I tak jak wam wspominałem wcześniej w materiale, ono będzie całkowicie przebudowane, tramwaje będą tutaj szły środkiem i w końcu będą mogły jechać w kierunku Nowego Bieżanowa. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i jak zawsze chciałbym was gorąco zachęcić do lajka, skomentowania, subskrypcji, a także do wspierania mnie. Trzymajcie się, cześć! I zapomniałbym, oczywiście teraz pojawiają się wam inne proponowane filmy na moim kanale, także to by było tyle w tym temacie i tak już na serio, cześć!